Suunto zaskoczyło premierą Race. W pierwszych opiniach spotkaliśmy się ze stwierdzeniem, że to vertical z AMOLEDowym ekranem. W zasadzie jest w tym dużo prawdy, jednak uważamy, że Race to coś więcej. W unboxingu, który opublikowaliśmy zaraz po premierze, zaryzykowaliśmy stwierdzenie, że model Race to reanimacja marki Suunto. Może śmiałe stwierdzenie, ale w tej recenzji postaramy się udowodnić, że Suunto modelem Race ma szansę wyjść poza grono fanów swojej marki i zainteresować innych użytkowników, którzy do tej pory nie rozważali Suunto. Witajcie na kanale Sportowe Testy. Sprawdziliśmy w warunkach treningowych, jak Suunto Race się sprawuje, co potrafi i czego nie potrafi. Przez ostatni miesiąc mieliśmy go niemal bez przerwy na ręku. Zobaczcie, jak to wyszło. Na początek krótko o wyglądzie, bo już prezentowaliśmy go w poprzednim filmie. Tam wizualnie pokazywaliśmy, jak wygląda w zestawieniu z Garminem Fenix 7X. Tutaj zobaczcie jeszcze porównanie do poprzednich modeli Suunto, Vertical i 9 Peak Pro. Gabarytowo Race to Vertical, czyli zegarek z tych większych. Widać tutaj, że 9 Peak Pro to mniejsza siostra lub brat, jak to woli, Verticala i Race. Różnica w rozmiarze koperty wynosi 7 mm, 43 mm w Peak versus 49 w Race i Vertical. To, czym Race się jeszcze odróżnia wizualnie od Verticala, to środkowy przycisk, który jest obrotową koronką. Opowiemy o niej nieco więcej w dalszej części filmu. Kilka słów o ekranie, bo to jeden z kluczowych elementów obok koronki odróżniający Race'a od Verticala. Tutaj jest AMOLEDowy. Ma funkcję Always On Display, czyli może wyświetlać cały czas godzinę. AMOLEDowe ekrany są zagrożone wypalaniem się przy ciągłym świeceniu. Wiele osób, które rozważają zegarek z takim ekranem, mogą się tego obawiać. Jednak Suunto też o tym pomyślało i zastosowało kilka patentów, które mają przeciwdziałać szybkiemu wypalaniu ekranu. Na przykład godzina, która jest widoczna cały czas na ekranie w trybie Always On Display, po upływie każdej minuty zmienia nieco swoje położenie, co powoduje, że uaktywniają się inne piksele i nie są eksploatowane cały czas te same. Super pomysł. Na noc z kolei ekran wygasza się całkowicie i to też jest ok, z jednym zastrzeżeniem. Wygaszanie ekranu nie jest synchronizowane z naszym snem, tylko z czasem uśpienia, jaki zdefiniujemy w zegarku. I tak, jeśli na przykład mamy zdefiniowane, że śpimy od 23 do 6 rano, a zdarzy nam się spać do 8 na przykład, to zegarek pomimo snu od godziny 6 będzie już pokazywał godzinę. I jeśli w dzień wydaje się, że jest to tylko godzina i mało to widać, to po ciemku działa prawie jak latarka i oświetla pomieszczenie, co może przeszkadzać. Kiedy pierwszy raz rano ekran przeszedł w tryb Always On Display, a w pokoju było ciemno, to wydawało mi się, że jest zapalona jakaś lampka. To można by poprawić poprzez lepszą synchronizację ekranu z trybem snu. Kolejny patent oszczędzający ekran to nawigacja podczas jazdy rowerem i biegania. W treningu rowerowym, kiedy zamontujemy zegarek na kierownicy, ekran się nie wygasi, tylko zacznie niemal niezauważalnie mrugać. Nie przeszkadza to w jego czytelności, a chroni ekran. Podczas biegania z kolei mapa wygasza się, kiedy nadgarstek jest opuszczony, pokazując tylko ślad, jakim podążamy na czarnym tle. Nie jest to super czytelne, ale po uniesieniu nadgarstka powraca do pełnego ekranu. Jak jesteśmy przy ekranie, to warto wspomnieć o jego widoczności. Lepsza rozdzielczość, kontrast i jasność ekranu AMOLEDowego to ewidentnie jego zalety. Informacje wyświetlają się na takim ekranie po prostu ładniej. Spójrzcie na widoczność map w pełnym słońcu. Wszystko jest wyraźne i dobrze widoczne. Ten czarny pasek latający po ekranie jest widoczny tylko w obiektywie aparatu. Na żywo go nie ma. Jedyne, co było słabo widoczne w słońcu, to ekran godziny w trybie Always On Display. Pamiętacie, jak w nocy świecił? To w pełnym słońcu w ogóle godzina jest niemal niewidoczna. Podsumowując, ekran w Race może się podobać. Wyświetlane informacje są ładne, dobrze widoczne i uprzyjemnia to korzystanie z zegarka. Jednocześnie Suunto pomyślało o zabezpieczeniu ekranu przed szybszym wypalaniem, więc tylko pogratulować. Jedynie warto popracować jeszcze nad synchronizacją trybu nocnego z faktycznym snem i będzie idealnie. Poza ekranem dotykowym zegarkiem możemy sterować 3 przyciskami, z których środkowy jest obrotową koronką. To odróżnia Race od innych Suunto. Koronka mocno usprawnia nawigację, przydaje się w poruszaniu po menu, ale też, albo przede wszystkim przy korzystaniu z map.
Suunto jest kolejną firmą, która zastosowała koronkę obok Apple czy Corosa. Oprócz tego pod przyciskami możemy zaprogramować skróty do najpotrzebniejszych nam funkcjonalności, co powoduje, że te 3 przyciski pozwalają bardzo szybko i wygodnie poruszać się po zegarku. Jedyny mankament, który nam przeszkadzał w nawigacji po menu, to zatwierdzenie danej opcji. Korzystając z dotyku, żeby wejść w opcję, która nas interesuje, musi ona być na środku ekranu. Mimo że jest widoczna na ekranie poniżej, kliknięcie w nią powoduje przejście na środek, a dopiero kolejne pozwala nam w opcję wejść. W innych zegarkach jest łatwiej, bo można wchodzić w każdą widoczną opcję od razu po kliknięciu w nią. Przydałoby się to poprawić w przyszłości. Dotykowy ekran całkiem dobrze obsługuje się nawet jak jest mokry. Aż zaskakująco dobrze. Przejdźmy teraz do sedna, czyli powodu, dla którego większość z Was będzie rozważało zakup tego zegarka, czyli funkcji sportowych i dokładności czujników. Na początek GPS. Race, podobnie jak Vertical, ma dwuzakresowy moduł GPS. Testy wykonywaliśmy podczas różnych biegów w terenie o zróżnicowanym poziomie trudności. Biegaliśmy w mieście, pośród wysokich budynków, pod wiaduktami i w lesie. Zobaczcie na pierwszą trasę, która jest mieszaną, ale głównie miejską, z wysokimi i niskimi zabudowaniami i mały fragment lasu. Na mapie zobaczycie ślad Suunto Race zestawiony ze śladem faktycznym. Miejscami pokażemy też ślad Fenixa 7X w wersji Solar Sapphire. Oba zegarki ustawione na najwyższą czułość GPS. Początek trasy zaczyna się niższą zabudową i fragmentem lasu. Widać, że Race poradził sobie lepiej niż Fenix, szybciej złapał sygnał i jest bliżej śladu rzeczywistego. W lesie widać kilkumetrowe odchylenia, ale podobnie miał Fenix. Później już ślad Race idzie niemal równo z rzeczywistym. Brak nawet ścięć na zakrętach. Jest naprawdę bardzo dobrze. Następnie uliczka z wysokimi blokami mieszkalnymi. Dalej jest równie nieźle. Różnice nie są większe niż kilka metrów. I tak jest niemal przez cały bieg z małym wyjątkiem. W jednym miejscu ewidentnie zegarek zgubił na chwilę sygnał na około 300 metrów. Ściął przez to fragment trasy, ale kiedy odzyskał sygnał, znowu było bardzo dobrze już do samego końca. Co do dystansu tego biegu, to wynosił on 8,32 km. Race zanotował 8,27 km, co daje różnicę 50 metrów. Fenix tym razem się nie pomylił w ogóle. Sprawdziliśmy prawidłowość pomiaru dystansu w innych, dłuższych biegach. Popatrzcie na tą tabelę. Różnice w dystansie, jaki pokazuje Race versus dystans rzeczywisty, nie przekraczają 1%, co jest wynikiem świetnym. Spójrzcie jeszcze na ślad jednego biegu. Tutaj chciałem zwrócić uwagę na 2 wiadukty, pod którymi przebiegaliśmy. W obu przypadkach Race poradził sobie bardzo dobrze i narysowany ślad był niemal identyczny z faktycznym. Dla porównania, w tym drugim, nawet Fenix 7X się pogubił. Podsumowując, ślad Suunto jest bardzo dobry. Wypada bardzo porównywalnie do Fenixa 7X, który według nas rysuje ślad najbliżej rzeczywistego. Ewidentnie Suunto Race jest w grupie zegarków z najdokładniejszym śladem GPS na rynku. Pora teraz na test nadgarstkowego pomiaru tętna. Wykonaliśmy wiele pomiarów. Aby test był maksymalnie rzetelny, sprawdziliśmy zegarek podczas biegów spokojnych oraz interwałowych. Dodatkowo model ten był testowany przez 2 testerów o innych charakterystykach pulsu oraz innych tętnach maksymalnych. Na początku zobaczmy, jak zegarek sprawdzał się podczas spokojnych sesji biegowych. Już na pierwszy rzut oka widać, że wykres bardzo ładnie pokrywa się ze śladem pasa napiersiowego. Widać, że na starcie były pewne rozbieżności, ale to jest norma. W dalszej części widzimy 2 większe odchylenia. Poza tym wyniki są bardzo dobre. Średnie tętno w tym biegu wyszło 137,2, a Suunto Race wskazał tylko o pół uderzenia serca na minutę mniej. Zarówno maksymalne wartości, jak i minimalne pokrywają się bardzo dobrze. 81% pomiarów mieści się w zakresie 2 uderzeń tętna. W drugim biegu, również spokojnym, ale wykonywanym przez inną osobę, widzimy ponownie bardzo dobre wyniki. Potwierdzają one wnioski z pierwszego pomiaru.
Po średnim początku w zasadzie oba wykresy się pokrywają. Potwierdzają to twarde dane. Średnie tętno to 135 uderzeń na minutę. Zegarek pokazał dokładnie tyle samo. Maksymalne tętno również identyczne, czyli 161 uderzeń. Dokładność całego biegu na poziomie 93% do 2 uderzeń tętna na minutę. Prawdziwym testem dla nadgarstkowych pomiarów tętna są aktywności interwałowe. Dlatego popatrzmy, jak zegarek sprawdza się w tego rodzaju aktywnościach. Jak widać na wykresie, wynik jest znakomity. W zasadzie nawet początek biegu przebiegał bardzo prawidłowo. Można zauważyć większe nieprawidłowości w trzecim interwale, 2 mniejsze w pierwszym i czwartym. Pozostałe 5 interwałów zostało odzorowanych idealnie. Średnie tętno jest o 1 uderzenie mniejsze od pomiaru na pasku HRM3. Dokładność na poziomie 73% do 2 uderzeń tętna na minutę. Test przeprowadzony przez drugiego testera pokazuje nam jeszcze lepsze wyniki. Na starcie testu są rozbieżności, ale wszystko wskazuje na to, że w tym wypadku to pas napiersiowy miał jakieś zakłócenia i nie odzorował tętna prawidłowo. Suunto natomiast wypadł w tym teście znakomicie. Tutaj uzyskał wynik 86% dokładności do 2 uderzeń na minutę. Test HR podczas pływania na basenie przeprowadzamy standardowo, choć wyników nigdy nie bierzemy do ogólnej oceny. Do tej pory nie mieliśmy w testach zegarka, który by w sposób wiarygodny lub nawet zbliżony pokazywał pomiary w czasie pływania. Chociaż i w tym wypadku wyniki mocno odbiegają od rzeczywistych i w żadnym wypadku nie można na nich polegać, to można zauważyć, że są fragmenty, gdzie Suunto radził sobie całkiem dobrze. Biorąc pod uwagę wszystkie testy, obliczyliśmy dla Suunto Race wskaźnik dokładności pomiaru na poziomie 8,9 w skali 10-stopniowej. Jest to nasz zdecydowanie najwyższy wynik z badanych modeli. Za Suunto znalazł się w tyle zarówno Garmin Forerunner 965, Suunto 9 Peak Pro czy Coros Apex 2. Warto zwrócić uwagę na to, w jaki sposób działa sensor tętna w modelu Suunto. Jest on niezwykle czuły i szybki. Czasem przestrzeli z wynikiem, czasem zaniży, ale przez to, że szybko reaguje, dobrze sprawdza się w aktywnościach z dużą zmiennością tętna i jest zawsze blisko prawdziwego wyniku. Modele Garmina na przykład działają zdecydowanie wolniej, przez co pomiary czasem są dokładniejsze, ale nie nadążają w przypadku szybkich zmian. Zobaczmy teraz, jak jest z wytrzymałością baterii w Suunto Race. Ekrany z AMOLED-em są bardziej energożerne od ekranów MIP, jednak z roku na rok jest to coraz lepiej optymalizowane. Testy w Suunto Race przeprowadzaliśmy przy następujących ustawieniach ekranu. Tryb Always on Display włączony, w nocy aktywne pomiary nasycenia krwi, tętno, monitorowanie HRV, powiadomienia wyłączone, łączność Wi-Fi włączona, wyświetlacz ustawiony na jasność lekka i funkcja unieś, aby obudzić wyłączona. Szczegółowe pomiary parametrów baterii prowadziliśmy przez 8 pełnych dni. Podczas tego czasu zegarek był używany na najwyższej dokładności GPS przez ponad 4 godziny. Dodatkowo zrealizowaliśmy godzinny bieg na bieżni w pomieszczeniu. Bateria w zegarku przez 8 pełnych dni zeszła ze 100% do 15%, czyli o 85%. Podczas treningów schodziła o około 1-2%. Wyjątkiem był jeden bieg, w którym testowaliśmy nawigację. Konsumowało to znacznie więcej energii, bo 2-godzinny bieg pochłonął 7% baterii. W nocy z kolei średnio ubywało po 2-3% baterii. Czy bateria w Suunto jest więc dobrze zoptymalizowana? Uważamy, że tak. Oczywiście każdy będzie to odnosił do swoich potrzeb i oczekiwań, ale wydaje nam się, że takie parametry będą zadowalające dla większości użytkowników. Oczywiście, jeśli ktoś szuka sprzętu do wielogodzinnych wędrówek lub biegów po górach z wykorzystaniem nawigacji, to może mu brakować, ale jak na AMOLED jest całkiem przyzwoicie. Przetestowaliśmy możliwości nawigacyjne w Suunto Race. Samo planowanie trasy w aplikacji Suunto znaliśmy już z testów modelu 9 Peak Pro. Jest bardzo intuicyjny. Możemy zaplanować swoją własną trasę lub skorzystać z tras proponowanych przez aplikację na podstawie tras popularnych w danym miejscu.
Warto jeszcze wspomnieć, że zanim skorzystamy z map w Suunto Race, musimy je ściągnąć na zegarek. Nie jest to trudne, bo zaznaczamy w aplikacji województwa, które nas interesują i wrzucamy, ale niestety samo ładowanie trwa koszmarnie długo. Województwo mazowieckie wgrywało nam się kilka godzin. To zdecydowanie za długo. Koniecznie wymaga to optymalizacji, na przykład chociaż poprzez możliwość podłączenia zegarka do komputera kablem. Pamiętajcie o tym przed pierwszym użyciem i zarezerwujcie sobie sporo czasu. Co do samego korzystania ze wskazówek nawigacyjnych, to widzimy ślad na mapie i dostajemy komunikaty o nadchodzących skrętach i zmianach kierunku. Tych komunikatów jest za dużo i za często. Pojawiały się kilkukrotnie, były mylące i dezorientujące. Dodatkowo opisy kolejnego kroku zawierały np. nazwy ulic, ale nie mieściły się na ekranie i były skracane w taki sposób, że nie sposób było się domyśleć, co tam jest napisane. Sama widoczność śladu na mapie jest bardzo pomocna, ale komunikaty, ich liczba i czytelność wymagają poprawy. Poza tym Suunto Race i mapy, które w nim są, na pewno będą przydatne na szlakach górskich i w nieznanym terenie. Co warto powiedzieć jeszcze o Suunto Race? Testując model 9 Peak Pro od Suunto, zauważyliśmy, że pomiar kroków był mocno zawyżany. Sprawdziliśmy, czy w Race to się poprawiło. Nosiliśmy go razem z Fenixem 7X. Każdy był na innej ręce. Popatrzcie na zmierzone kroki. W Suunto było ich średnio nieco mniej, ale różnice nie były duże. Kroki są liczone na podstawie ruchu ręki, więc różnice muszą być, ale wydaje się, że szacunki są zbliżone do Fenixa, więc od czasu 9 Peak Pro poprawiło się u Suunto. O tętnie podczas pływania już wspominaliśmy. Tutaj jeszcze warto powiedzieć o dystansie na basenie. Podczas naszych testów Race liczył długości bezbłędnie. Automatycznie wstrzymywał pomiary podczas odpoczynku, a i dotyk przy mokrym ekranie nie jest niemożliwy, o czym już wspominaliśmy. Niezmiennie podoba nam się funkcjonalność tarcz zegara w Suunto. Zmiana wyświetlanych parametrów po dotknięciu ekranu jest naprawdę pomysłowa. Nawet taka funkcjonalność jak podczas działania timera lub stopera wrócimy do ekranu głównego, odliczanie się na nim pojawi. Bardzo fajne rozwiązanie pokazujące, że w Suunto takie smaczki są ważne. My je doceniamy. Kolejna rzecz to raport z podsumowaniem tygodnia. Znamy go z innych modeli Suunto. Na koniec tygodnia w niedzielę wieczorem wyświetla się raport z aktywnościami, które wykonywaliśmy w kończącym się tygodniu i innymi parametrami jak sen, kroki czy kalorie. Fajnie, żeby spojrzeć i wyciągnąć wnioski na nadchodzący nowy tydzień. Codziennie rano pojawia się też raport dzienny dotyczący jakości snu. Pora na podsumowanie. Pamiętajcie jeszcze o subskrypcji naszego kanału. To jedno kliknięcie, a nas motywuje do dalszych testów i analiz. Dzięki! Po intensywnym obcowaniu z Suunto Race przez ponad miesiąc możemy z pełną odpowiedzialnością powiedzieć, że to bardzo dobry zegarek. Pomiary sportowe są na najwyższym poziomie. Bateria, dobrze zoptymalizowana, pewnie spełni oczekiwania większości użytkowników. Tym modelem Suunto weszło na wyższy poziom. Ma szansę zainteresować użytkowników innych marek. Funkcje, ekran, wykonanie są na najwyższym poziomie. Oczywiście jest kilka elementów do poprawy, jak poruszanie się po menu, brak etykiet na mapach, czytelniejsze wskazówki nawigacyjne czy podświetlanie ekranu w trybie Always on Display i jego synchronizacja z trybem snu. Nie sposób wspomnieć o cenie Suunto Race, która jest bardzo konkurencyjna. 1999 zł w dniu premiery powoduje, że Suunto Race oferuje bez wątpienia najlepszy stosunek jakości do ceny. Porównywalne modele konkurencji nie zbliżają się nawet do tej ceny. Miejmy nadzieję, że pójdą za przykładem Suunto i obniżą ceny swoich modeli. Z przyjemnością korzystaliśmy z niego w okresie testów i jesteśmy przekonani, że wielu użytkowników, którzy skuszą się na ten model, będzie z niego zadowolona.